Cześć, jestem w stolicy Węgier. Wczoraj przyjechaliśmy, ale dzisiaj tak naprawdę pierwszy dzień zwiedzania, oglądania atrakcji. Tym razem nie jestem sam, tylko przyjechałem z jedną z firm, z którymi współpracuję biznesowo i będziemy tutaj przez następne 3 dni. Dzisiaj jest poniedziałek, w środę w nocy będziemy z powrotem w Polsce. Dzisiejszy dzień miało być zwiedzanie zamków, wzgórza zamkowego, Wyspę Małgorzaty, ale jednak zmieniliśmy plan. Znaczy organizator zmienił plan ze względu na to, że Wyspa Małgorzaty może jest ładna, jest co pooglądać, ale tam 20 minut i po wszystkim. Próbują załatwić tam statek, którym będziemy podróżować po Dunaju i oglądać Budapeszt. Chwila po przybyciu do Budapesztu i zaczynamy od efektów specjalnych Budapest Eye, czyli coś w stylu koła młyńskiego, które można zobaczyć również między innymi w Londynie, w Dubaju, tylko to dubajskie oczywiście musi być największe. Dzień dobry. Siadajcie, zajmujcie proszę miejsce. Centrum Budapesztu, jak widać, zamienione w plac budowy. Most w remoncie. I no pechowo zepsuła się kolejka na wzgórze zamkowe. Zobaczcie, jak stromo jest ta kolejka. No nie działa niestety dzisiaj. I będziemy tam szli pieszo. Cel jest tam. Jesienny widok na Dunaj z placu zamkowego, czyli z niższego tarasu placu zamkowego. Ale widać różnicę pomiędzy częścią odrestaurowaną a tą, która jeszcze chyba będzie restaurowana. No nie wiem, tak wygląda, bo na budynku są nawet wykucia jakieś. Teraz odbywa się zmiana warty honorowej. Akurat tak trafiliśmy. Jak już wcześniej wspomniałem, centrum jest w remoncie, cały plac budowy i to samo dotyczy placu zamkowego na wzgórzu. Jak widać, jeden budynek. No tutaj to jest prawdziwy plac budowy, bo coś tu wznoszą, jakiś budynek. W głębi kolejny. Poniżej na tym dolnym tarasie było widać, że ogrodzona jest również fontanna i też chyba jest renowacja tej fontanny. Przed nami kościół parafialny pod wezwaniem w niebostąpienia Najświętszej Maryi Panny. Jeden z najważniejszych kościołów Węgier i najbardziej znany. Popularnie zwany przez Węgrów kościołem Macieja. Niepoprawnie niektórzy mówią kościół świętego Macieja. To nie był święty, tylko nazwę ma od króla Macieja Korwina, który zasłynął z tego, że nie toczył wojen, tylko starał się jak najbardziej rozwinąć Węgry, rozbudować je i nadać im wielkość. Budapeszt jest tani dla filmowców. Tutaj większość produkcji, które dzieją się w Wiedniu, czasami nawet w Paryżu, czasami nawet w innych miastach, już nawet Praga przegrywa z Budapesztem. Zresztą Netflix ostatnio tutaj kręcił, były zasieki i tak dalej poukładane, są właśnie kręcone w Budapeszcie. Budapeszt stał się taką wielką tak naprawdę scenografią dla różnego rodzaju filmów zagranicznych. Przed nami budynek stajni, który został odrzucony w trakcie, gdy budowano sam zamek. Został budowany dużo lat później. I ciekawostka polega na tym, że stajnia, czyli ten budynek, nigdy nie widziała żadnego konia.
Jesteśmy w centrum Budapesztu. Jest to jedno z najważniejszych historycznie i wizerunkowo miejsc w Budapeszcie. W to miejsce przybywają zawsze ekipy czołowych państw. Rządzący, prezydenci tu składają kwiaty. Coś na wzór naszego pomnika nieznanego żołnierza w Warszawie. Drugiego dnia pobytu nasz przewodnik zabrał nas do miejscowości Szentendre, które znajduje się około 20 km od Budapesztu. Bardzo klimatyczne miasteczko ze straganami, kafejkami. Jest tutaj nawet Muzeum Marcepanu, bo ta miejscowość również słynie właśnie z marcepanów. Jesteśmy w Muzeum Marcepanów. Wszystko, co tu widać, jest zrobione z marcepana. Jest nawet marcepanowy Michael Jackson, księżna Diana, no i tu jakieś postacie historyczne. Wygląda to trochę kiczowato, ale no chapeau za wytrwałość. To też wszystko jest z marcepanu. No ta pani nie jest z marcepanu. Jesteśmy w miejscowości Szentendre, czy Szentendre. Trudno mi powiedzieć, nie znam węgierskiego. Nie przygotowałem się. Jest to miasteczko z 25 000 mieszkańców i raj dla łasuchów. Jak się przechodzi tu takimi małymi uliczkami, to co kilka metrów, jak nie kafejka, to jakaś lodziarnia, proszę. Masę cukierni, jest nawet Muzeum Migdałów. No i pod muzeum oczywiście duży sklep, gdzie same łakocie do kupy. Miejsce bardzo fajne, bo takie kameralne, nie ma tłumów. Chociaż tutaj no, ludzie, którzy się przechadzają ulicami, to są głównie turyści. Lubię takie miejsca. Prawdę mówiąc, podoba mi się tu bardziej jak w wielu miejscach Budapesztu. Proszę bardzo, tutaj sobie jakieś panie popijają kawkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Chyba rozumieją po polsku. Trzeba przyznać, że widok na Dunaj jest piękny. Jest piękny, ale w jednym miejscu jest przerażający. Na nabrzeżu postawiono pomnik, który jest pamiątką ku czci ponad 10 000 Żydów, którzy zostali tu zamordowani. Pomnik jest w kształcie butów, które wyglądają bardzo realistycznie, zostały zrobione zgodnie z ówczesną modą. Przed zamordowaniem wszyscy musieli zdjąć buty, które były dość cenne w tamtych czasach. Strzelano do pierwszego, który spadając ciągnął pozostałych w dół. Przed nami budynek parlamentu węgierskiego i muszę przyznać, że jest to jeden z najpiękniejszych, o ile nie najpiękniejszy, budynek rządowy, jaki w życiu widziałem. Budynki, które są w okolicy, wokół placu, bardzo przypominają Austrię, a konkretnie Wiedeń. No, ale wiadomo, Węgry i Austria były kiedyś historycznie związane. Po zwiedzaniu miasta oczywiście przyszła pora na zrobienie zakupów, pamiątek. I Central Market Hall jest takim żelaznym punktem programu dla turystów, którzy chcą
zabrać ze sobą do domu jakieś pamiątki i nawet zakupy. Paprykę na przykład. Budynek no, jest okazały. W środku jest tak zwany szwarc, mydło i powidło, jak to się mówi w Polsce. Można kupić artykuły spożywcze, alkohole, ubrania, pamiątki, magnesy na lodówkę. Wszystko. Zawsze jest tutaj dużo gości. Ostatni dzień dzisiaj w Budapeszcie. No i takie drobne podsumowanie. Jakie wrażenie, Polki poszły, jakie wrażenie zrobił na mnie Budapeszt. No przede wszystkim nie było żadnego zaskoczenia, bo w Budapeszcie byłem przed 3 laty i nawet podobny program był, głośno był. Zatem no mieszane uczucia. Właśnie wszedłem koło kałuży jakiejś i domyślam się, co to za kałuża. Dużo pięknych, wspaniałych zabytków. Część z nich jest odrestaurowana. Świetne pamiątki architektoniczne z czasów jeszcze... No sorry, cały czas mi ktoś odwraca uwagę moją. Ale ogólnie Budapeszt jest zaniedbany. Powiem wprost, jest brudny. I nie mówię tutaj o jakichś uliczkach na poboczach miasta, na skrajach tej metropolii, ale no w centrum. Ja przed chwilą szedłem ulicą taką tak zwaną handlową, gdzie obok jest taki wielki budynek, bazar, no, taka wizytówka trochę tego miasta dla turystów, którzy chcą tutaj robić zakupy. No i to mi się nie podoba. Ogólnie miasto jest... Brakuje mi słów, żeby określić. Jest w porządku. Jeżeli chcecie się skupić na zabytkach, na budowlach, na architekturze, na kuchni, polecam, bardzo polecam. Ale jeżeli będziecie tu jechać, to żebyście się nie zdziwili, że no, zastaniecie miasto no, trochę zaniedbane, a miejscami bardzo brudne. To tyle. Cześć.